pobliżu Brna leży przepiękny Kras Morawski, którego symbolem i jedną z głównych atrakcji jest obok zapierających dech w piersiach jaskiń słynna przepaść Macocha. Skąd taka nazwa? Posłuchajcie. Żył we wsi Wilemowice młody gospodarz imieniem Halek, który wcześniej owdowiał. Jego zmarła żona pozostawiła po sobie małego synka Martina. Zamożny wdowiec szybko znalazł nową małżonkę i gdy jeszcze rok nie minął, po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu. Złe czasy przyszły na małego Martinka. Macocha, która zdawała sobie sprawę, że to on, a nie jej dzieci, odziedziczy gospodarstwo, dopiekała mu i uprzykrzała życie jak tylko mogła. Ojciec szybko to zauważył i starał się cichcem wynagrodzić to synowi, na głos jednak nie protestował. Bo i po co robić awantury? Pewnego razu gospodarz pojechał z młodszym dzieckiem do miasta na targ, a Martina zostawił samego z macochą. Powiedziała mu: chodźmy do lasu nazbierać poziomek. I tak zrobili. Odeszli z uczęszczanych przez ludzi ścieżek i wnet dotarli na skraj przepaści, która zdawała się nie mieć dna. Na początku obydwoje się zlękli i chcieli zawrócić. Macocha jednak zauważyła krzaczek pięknych poziomek rosnący na zboczu. Przyszedł jej do głowy upiorny pomysł. Spójrz, jakie piękne poziomki! Szkoda by było je tu zostawić innym, powiedziała. Martin się bał, ale nie bardziej niż odmówić macosze. Pochylił się nad krawędzią, a kobieta pchnęła go prosto ku głębinie. Macocha uciekła w las, lecz w uszach wciąż brzmiał jej rozpaczliwy krzyk spadającego dziecka. Dręczona wyrzutami sumienia, przez jakiś czas błądziła. Czy mąż jej kiedykolwiek wybaczy, gdy dowie się, co zrobiła? Zawróciła ku przepaści i zdruzgotana rzuciła się głową w dół. Kiedy gospodarz wrócił do domu i wyprzągł bryczkę, zdziwił się, że nikogo nie ma. Spytał o to sąsiadów i dowiedział się, że wziąwszy garnki, jego żona i syn ruszyli do lasu. Halek miał złe przeczucia. Długo szukał w lesie i nawoływał, wtem jednak usłyszał płacz dziecka dochodzący wprost z przerażającej przepaści. Błyskawicznie znalazł Martina, kurczowo uczepionego krzaku poziomek. Trzymaj się! Biegnę po pomoc! Wrzasnął. Po kilku chwilach wrócił z sąsiadami, którzy pomogli uratować dziecko. Dopiero wówczas Martin mógł opowiedzieć o tym, co się stało. Porwany kawałek spódnicy, powiewający na skale w dole, dopowiedział brakującą część historii. Od tego czasu przepaść nazywa się Macocha. W burzliwe dni ponoć wciąż jeszcze słychać tam cichy płacz i narzekanie nieszczęśliwej kobiety.